Cześć, dzień dobry, nazywam się Denis. Hello everyone, my name is Chi. You can call me Kasia as well. Wywiad przeprowadzimy w tym momencie, to będzie wywiad, rozmowa. Przeprowadzimy to w języku polskim i angielskim. Ze względu na to, że już minęły praktycznie 2 tygodnie od początku tej epidemii, chcielibyśmy przybliżyć sytuację. Również jest to spowodowane tym, że ostatnie 3 dni praktycznie nie wychodzimy z domu poza uzupełnieniem zapasów oraz odetchnięciem troszeczkę świeżym powietrzem i nabraniem słoneczka, żeby po prostu nie popaść w jakąś depresję ze względu na zbyt długie siedzenie w domu. Także chciałbym przybliżyć Wam troszeczkę sytuacji, jak to wszystko się zaczęło i jak sytuacja się rozwinęła. So, can you explain how, from the beginning when it started, when people started going back to their hometowns, Wuhan And other provinces and cities? Usually about 5 days or a week before Chinese New Year. So in this case, it was like Friday or like a weekend, yes? Także w tym momencie, kilka dni przed chińskim Nowym Rokiem, ludzie już zjeżdżają się do swoich miejscowości w różnych zakątkach Chin. Teraz ze względu na to, że Wigilia chińskiego Nowego Roku była w piątek, ludzie zaczęli już zjeżdżać w piątek po pracy w poprzednim tygodniu lub podczas weekendu. So when more messages started coming over about this epidemic? I think 2 or 3 days before Chinese New Year. Yes, more news. But like before the shutdown of Wuhan, also we had messages already that people started a bit panicking, yes, or being worried. It wasn't a panic yet. Wear masks. More people starting wear masks. Tak, w poniedziałek bezpośrednio przed chińskim Nowym Rokiem i kilka dni przed rozpoczęciem wolnego już ludzie zaczęli nosić maski. Ja również zacząłem nosić, ale między innymi przez to, że mieliśmy bardzo wysokie stężenie zanieczyszczenia powietrza. Później dodatkowe informacje zaczęły przychodzić, między innymi przyszła we wtorek wiadomość o tym, że miejscowość Wuhan została odcięta. Ale wiele wskazówek właśnie jeszcze przed odcięciem miejscowości Wuhan zaczęło przychodzić do oddziałów HR kadrowych i od ludzi kadrowych do pracowników. So how was it in relation to HR people? HR is keeping very closely with every employee, so they ask us to update where we went, and when we come back, from where we come back, which transportation we're taking, and it's required to stay home for at least 2 weeks to make sure you are not having the virus. Tak, także wiele firm wymaga od swoich pracowników 2-tygodniowej kwarantanny. Między innymi była to rekomendacja na sam początek, jeszcze przed zamknięciem Wuhanu, od samorządu Szanghaju. Samorząd Szanghaju wyszedł pierwszy, później taką samą informację zasugerowała Europejska Izba Handlowa do europejskich firm, a na sam koniec również niemiecka Izba Handlowa. Między innymi do mojej firmy taka wiadomość przyszła, gdyż pracuję właśnie w niemieckiej firmie. Również sytuacja w wielu działach kadrowych firm, tak jak właśnie tutaj w przypadku mojej firmy, ludzie byli pytani o datę oraz numer pociągu, numer samolotu, w którym podróżowali. Ze względu na to, że została stworzona aplikacja, gdzie można sprawdzić, czy któryś z podróżnych został namierzony jako potencjalny zarażony bądź zarażony. Żeby właśnie takie osoby wiedziały, czy powinny iść na prewencyjną wizytę do szpitala. Isn't it? There is an application now where you can track whether any passenger from your train, from your plane was infected, isn't it? Yes, there's a application for people to fill in the travel plan. Travel information. Travel information, like which like K701 is the train number. So when you put in, you can check whether there are any people got virus are also traveling in this. So if you find that there's a one, you can just either there's anything wrong with you, you can go to hospital, or you can stay home for 2 weeks. To make a quarantine by yourself. Yeah. Teraz poproszę Kasię, żeby przybliżyła nam od początku, jak wygląda sytuacja z maskami i jak to się zmieniło w ostatnich dniach. So, how is in terms of the mask? Like, how was it on the beginning and how has it changed during the last 2 days, basically, in Shenzhen and in Shanghai? So we're short of masks, but the government community are trying to find solutions. So for now, in Shenzhen, my hometown, you can register online to get a mask, and we have
delivery guy to send to home, just to avoid big traffic, big crowd. And in Shanghai, like we can register in the community, and once there are masks in the pharmacy shop, they will contact us to connect. This is also to avoid traffic or crowds. Tak, także to, co Kasia przybliżyła, to są zmiany, które zaszły w jej mieście wczoraj, a w Szanghaju dopiero dzisiaj zostały wprowadzone. Przedtem była sytuacja, jak to właśnie można widać na poprzednich filmikach. Jak maski się pojawiały w sklepach bądź w aptekach, bardzo duża kolejka automatycznie się tworzyła przed nimi, ale generalnie za bardzo nie było masek również. Było bardzo ograniczenie, a w tym momencie wszystkie fabryki, które są w stanie produkować maski, produkują to na zlecenie rządu chińskiego. Także cały eksport towarów higienicznych, masek został ograniczony do zera. Teraz się zapytam, jak ta sytuacja miała wpływ na przebieg świąt i na przebieg podróży wielu ludzi, między innymi nas. So, what was the effect of this whole situation, epidemic of shutting down Wuhan and surrounding cities for other people, like other travelers like us? How has it changed the Chinese New Year celebrations for many people in the country? I think I can only talk about for us, because other people I don't know. Yeah, but right? there is many cases of people like us, I think, there are people on the news I see. Like for us, we didn't go back to hometown to celebrate Chinese New Year with my parents. we had to cancel our plans. We cancel it. But as far as most of my friends or my colleagues went back home. But they traveled earlier, isn't it? They travel earlier, and they travel earlier. But for Wuhan people, most Wuhan people who are working outside, some of them didn't go back to their hometown, to Hubei, because the city is shutting down. Yeah. Również podczas ostatnich kilku dni zostało wprowadzonych wiele ograniczeń odnośnie podróży, m.in. komunikacja autobusów dalekobieżnych, ograniczenia w lotach bądź w taksówkach. Poproszę Kasię, żeby to również nam przybliżyła. During last few days, there was lots of limitations across the country in terms of the communication, like flights restrictions, long-haul buses, like coaches, taxis. Could you say something about this? Yeah, exactly as you said. We have restriction in the coaches among different cities, just to this avoid. Is for Shanghai, yes, and some It's major not cities. only in Shanghai. Even in my hometown, it's also happening. Avoiding those long-term buses. Long-term buses. It's because they cannot really track who is inside, and the temperature measurements, isn't it? It's difficult to implement. Yeah, and also like today in my hometown, the taxi already stopped, and there's one bus going in the whole city. So this is also trying to avoid big traffic or big crowd. How is with that railway communication between cities in China? For now, as far as I know, it's still working. This is not a problem, yes. It's not a problem, except for Hubei province. Yeah. But what sort of preventive measures they take? I think they are doing like temperature measurement. Measurement. Yeah. Tak, także w komunikacji kolejowej każdy pasażer ma sprawdzoną temperaturę. Czy czasem jego temperatura nie jest podwyższona i nie jest potencjalnie zarażonym. Also, like about temperature measurements, we have such a situation in Shanghai, yes? When you go to, for example, coffee shops, some of the shopping centers, and recently reported by our friends, some buses, especially on main transit stations and metro stations. Również poza ograniczeniami w komunikacji pomiędzy miastami, wiele połączeń samolotowych zostało w ostatnich dniach odciętych od Chin, bądź ilość połączeń została zredukowana. Dodatkowo ludzie, którzy przebywają w Chinach, bądź przebywali w ciągu ostatnich 14 dni, dostali zakaz wlotu do krajów trzecich, między innymi do Stanów Zjednoczonych. W filmiku można było zobaczyć, jak wygląda sytuacja odnośnie robienia zakupów, że półki w sklepach dość były puste. Dzisiaj byliśmy uzupełnić nasze zapasy. Poproszę Kasię, żeby powiedziała, jak to wygląda teraz. So, last time when we went to supermarkets, we could see some of the shelves with the food were quite empty, especially vegetables, some meat or frozen stuff. How does it look now?
Now it's pretty okay. Like when we went to the supermarket today, we can see full of vegetables. Yeah, so it's not a problem now. Yeah, it's getting better. It's stable now, yes? Yeah. The situation gets better. Również chciałbym poprosić ją, żeby przedstawiła nam, jak wyglądają rekomendacje zapobiegawcze i co robi rząd bądź miasto Szanghaj w naszym przypadku, żeby zapobiegać sytuacji właśnie, żeby doszło do zakażenia. So could you explain what are kind of preventive measures, like notifications, actions, recommendations to avoid getting infected with the coronavirus from Wuhan? We are receiving lots of messages. Like Yeah. it's kind of overwhelming already for us. Yeah. Like we can get a message Every day we receive a message from Shanghai. from the Shanghai. Let me see. It's like a health committee in Shanghai. Like they're sending message to everyone. Miejska Komisja Zdrowia codziennie wysyła rekomendacje, co robić. Reminding us to wash hands, to not go out too often, right? To keep the window open if it's not too cold. So it's like reminding everybody. Also on the WeChat, we got some application. Tak, aplikacja WeChat jest nie tylko używana, jest nie tylko największym komunikatorem w Chinach, najpopularniejszym, ale również jest używana do płatności i do różnego rodzaju zamówień. Między innymi tutaj kupujemy bilety kolejowe bądź bilety samolotowe. W ostatnich dniach dodali funkcję health, czyli zdrowie, która praktycznie pokazuje nam informacje alarmowe i najnowsze komunikaty, co się dzieje. Między innymi mamy tutaj informacje o najnowszych ilościach zakażeń, o ilościach potencjalnych, o ilościach wyzdrowień bądź o ofiarach śmiertelnych. Przypuśćmy, dzisiaj 2700 nowych zakażeń zostało potwierdzonych, 1556 potencjalnych zakażeń, 184 wyzdrowienia, więc to jest najlepsza informacja, bo ta liczba naprawdę dzisiaj zaczęła szybko przyspieszać i niestety 45 zgonów. Also on WeChat group, like we have group with our families or we have a group with our colleagues. People are keep sending some articles how we can protect ourselves. So I think everyone is aware of the What measure. to do, yeah? All the measures are getting more effective thanks to this. Przejdziemy teraz do ostatniego pytania i chciałbym się zapytać Kasię, co ludzie robią, skoro mają tak dużo czasu? Czy wykonują jakieś czynności, o których zawsze myśleli? A tylko zawsze wymówką było to, że sorry, ale nie mam czasu? Czy jak to wygląda? So now everyone is stuck in home. What do they do? Are they doing things that always they were postponing because they were looking for an explanation? Sorry, I don't have time to do it. So what typically people do? I think like some of my friends, they are reading books, they are watching movies, and also they're doing exercise at home. So, and I feel it helps people to unwind from work because it's such a long holiday. But I think still people need to get back to the routine because and at some point you still need to go back to work to earn money to make a living. So we need to be back to the normal routine. How has it changed with you? Yeah. Did you start doing some new things which you didn't do before? Yeah, I'm trying to learn meditation. Yeah, come on. Yeah. Anything else? I think that's the most thing I want to Like focus on some now. financial things, like some development things? Maybe, but I'm not sure yet. I'm just for like today I learn a bit like a meditation. Yeah, okay. Also, I was reading yesterday that many people are so bored that they are watching the live streaming transmission from construction of the hospital in Wuhan. Oh, okay. This hospital, this hospital actually, the first one has already finished the construction. I think today and tomorrow they're gonna accept new patients. So it's like 10 days construction, really, really efficient. Yes. Yeah, exactly. Like people are watching the live show of how they are. It's like a Hollywood movie because it's so grand. Yeah. Tak, wczoraj właśnie czytałem wiadomość, że u szczycie ponad 8,5 miliona ludzi oglądało transmisję na żywo i kibicowało poszczególnym pracownikom.
Dobrze, także tutaj chcielibyśmy zakończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zostawić w komentarzu, bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi. A co więcej, chcielibyśmy przeprowadzić wywiad z różnymi Chińczykami, żeby się dowiedzieć ich zdania. Także bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli mogliby Państwo zasugerować nam pytania, jakie moglibyśmy zadać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Przede wszystkim dużo zdrowia życzymy. Dziękuję. Bye bye.